Ja od paru lat współpracuję z firmą Uszyte Muzyka Szyta na Miarę, która nie tylko reprezentuje kompozytorów muzyki filmowej, ale też zajmuje się tego typu projektami. I kiedy pojawił się pomysł od klienta, żeby zorganizować taką wystawę, wtedy to jeszcze była wystawa multimedialna, a z czasem stała się wystawą imersyjną, no to pojechaliśmy na spotkanie z klientem i zadaliśmy pytanie, czego tak naprawdę oczekują od nas, jak w tej produkcji. No i tak od słowa do słowa okazało się, że tak naprawdę chodzi o to, żeby tego naszego widza zanurzyć w to doświadczenie i opowiedzieć w taki sposób historię Polaków, którzy w czasie II wojny światowej byli na wygnaniu, żeby widz mógł jak najbardziej odczuć to na własnej skórze. To nie były oczywiście łatwe czasy, ale też było w tym sporo takiej ludzkiej radości i po prostu bycia człowiekiem, więc pomyśleliśmy, że fajnie byłoby połączyć różnego rodzaju nowoczesne techniki ze starymi zdjęciami, które zostały na nowo pokolorowane, no i przenieść tego naszego widza w tamte czasy. Dźwięk przestrzenny na tej wystawie pomaga widzowi, też gościom tej wystawy, zanurzyć się w tych emocjach i w tym dźwięku. Mamy tutaj część wideo, która jest po części animowana, to nie są filmy. Musieliśmy spowodować, żeby odbiorca, czyli gość wystawy, doznał więcej bodźców, które go przybliżą do tej historii, o której jest cała wystawa. Tak jak mówiłem, nie ma kontentu wideo, czyli musimy go zapewnić po stronie audio, co jest ciekawostką swoją drogą, ponieważ jak wiemy, dźwięku nie widać, więc ludzie go nie do końca rozumieją, a w tym momencie my chcieliśmy właściwie tych ludzi wciągnąć w tamte czasy i właściwie tylko dźwiękiem to mogliśmy zrobić. Trudnością było to, że przy takich ekranach, jak tu widzimy, jesteśmy przyzwyczajeni, że filmy mają ruch i mają akcję. I zazwyczaj ten dźwięk, który jest do nich podkładany w postaci sound designu, przekazuje słuchowi to, co widz widzi na ekranie. W tym przypadku nie mieliśmy takiej możliwości, bo mamy statyczne zdjęcia. Do tych zdjęć postanowiliśmy dołożyć trochę animacji, trochę multimediów, użyliśmy też mappingu na globusie. Natomiast ja miałem taki pomysł, żeby połączyć w tym przypadku ten statyczny obraz z czymś na kształt słuchowiska. Ten komunikat, którego brakuje widzowi wizualnie, dostarczymy mu za pomocą słuchu. W związku z tym wiele rzeczy wydarza się w sound designie, natomiast nie ma go na ekranie. I tak mamy różne zwierzęta, mamy różne przedmioty, obiekty, które pojawiają się w przestrzeni i one opowiadają jakby równoległą historię, uzupełniając to, czego nie widzimy na ekranie. Wykorzystaliśmy sprzęt L-Acoustics, w większości głośniki X8, których jest 22 sztuki i 16 sztuk 5XT oraz procesor Lizo, właściwie dwa procesory, bo redundancja. Do tego mamy dwa komputery, które odtwarzają content audio z Keylabami. One się komunikują pod antę z konsoletą, a konsoleta dalej z procesorami poprzez protokół MADI. Target Sound jako partner, który posiada tą technologię dźwięku przestrzennego, jest tutaj kluczowy w kilku aspektach. Po pierwsze, posiada technologię i sam sprzęt. Po drugie, posiada atelier, w którym mogliśmy z Bartkiem spędzić kilka dni programując to wszystko, co nie jest bez znaczenia, no bo gdzieś to wszystko trzeba zrobić. Dzięki temu jako sound designerzy mogliśmy pracować w dobrych warunkach i zapewnić powtarzalność od studia, od atelier do samej wystawy. Wydaje mi się, że udało nam się osiągnąć ten efekt imersji, czyli zanurzenia jakby w doświadczeniu widza. Ja sam przeżywam też za każdym razem oglądając ten film pewnego rodzaju emocje, które chcieliśmy wywołać, kiedy są na przykład trudne momenty, kiedy ludzie byli wywożeni do getta. Ja osobiście czuję to, że no jakby te emocje tych ludzi, dlatego wydaje mi się, że udało się tam osiągnąć ten efekt. Opowiadamy o historii Polaków, która powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom. W związku z tym to jest fajne, że tu się pojawiają wycieczki szkolne, żeby ta młodzież dzisiaj została oderwana trochę od tego internetu i tego wirtualnego świata, żeby trochę wiedzieli, dlaczego oni mają dzisiaj wolność. Co nam to dało, że ci ludzie wtedy walczyli za to, jak my dzisiaj żyjemy. To jest fajne, żeby to przekazywać z pokolenia na pokolenie. A ponieważ możemy to zrobić w atrakcyjny sposób, to tylko fajnie. W związku z tym wystawa jest oblegana praktycznie non-stop.